tak naprawdę to uważam za takie największe osiągnięcia, nie te wszystkie, powiedzmy, puchary czy dyplomy, które się zdobyło, tylko sam fakt takiej walki, że jest ta radość, że mogę doścignąć czy ścigać się z o wiele szybszymi. Wszystko zaczęło się w czasach młodości, gry komputerowe, starsze rodzeństwo, rywalizacja w grach na podzielny ekran. Później z biegiem czasu pojawiły się go-karty. W Zielonej Górze na takim małym parkingu można było wykupić za 4 dyszki przejazd takim kartingiem i się ze znajomymi zazwyczaj zwalnialiśmy i rywalizowaliśmy na takim mniejszym torze. Z biegiem czasu otworzyli tor w Kisielinie z wypuszczaniem kartów. Zaczęliśmy się bawić w mini-cupy. Przyszła pełnoletność i nadszedł ten moment, kiedy szukałem pierwszego samochodu. Padł wybór na właśnie tą Hondę, którą tutaj widzicie. Posiadam już ją od 8 lat. Przez ten czas było dużo związanych z nią przygód, jak ja sam nabrałem dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o modyfikację. Nauczyłem się na tym samochodzie lakierowania, troszkę blacharki i bardzo dużo mechaniki. Z biegiem czasu gdzieś chciałem brać udział w różnego rodzaju eventach związanych właśnie z motoryzacją. Na czym mi najbardziej zależało, to był właśnie Japfest. Widziałem tylko na zdjęciach, widziałem na filmikach, że zawsze tam się bardzo dużo działo, super samochody były, Skyline'y, na które tak naprawdę od dzieciństwa gdzieś tam chorowałem. I żeby chociaż zobaczyć na żywo taki samochód, zobaczyć jak to brzmi, jak jest okazja i się przejechać takim autem. No i pewnego roku wpadłem na pomysł, że zrobię coś, co tak naprawdę do tej pory nie było gdzieś tam spotykane, czyli utrubić jeden czy silnik i wyciągnąć z niego jak najwięcej. Wybór padł na to po tym, jak nie przeszedłem jednego roku selekcji na F-Estie z odmową na zasadzie, że to jest za mało, że potrzebuję czegoś oryginalnego. Szybka decyzja, pojeździłem po pobliskich szrotach i w cenie 1000 zł utrubiłem ten samochód na miesiąc przed wydarzeniem. Udało się to odpalić, udało się wstępnie wystroić. Napisałem jeszcze raz zgłoszenie, samochód przeszedł selekcję. No i na jeden dzień przed Japfestem postanowiłem podnieść jeszcze doładowanie do jednego bara. Silnik wytrzymał 8 minut. Tak naprawdę wszystko stanęło pod znakiem zapytania. Nadszedł piątkowy poranek, kiedy wszyscy z mojego miasta ruszali na festiwal. Ja miałem samochód w częściach, troszkę się załamałem, ale miałem też drugi silnik zapasowy, który leżał od 7 lat, kurzył się, rdzewiał w szopie i z przyjacielem wpadliśmy na pomysł, że zrobimy szybki swap. Cała akcja trwała 20 godzin, tak naprawdę na innym posiłku. Udało się samochód palić z silnikiem, który 7 lat stał, był zardzewiały w środku, zawory płaskim śrubokrętem było trzeba podważać i naftą pukać, żeby tylko się ruszyła głowica z miejsca. Założyliśmy stary rozrząd, do ładowania ustawiliśmy na pół bara i w sobotni poranek, tak naprawdę po godzinie snu, dotarłem na pierwszy swój w życiu taki poważny, można powiedzieć, zlot, festiwal właśnie na Japfest. Część ludzi nawet nie wierzyła, że się udało. Wystartowałem jeszcze w Drag Wars tamtego roku, zrobiłem 2 przejazdy, ale zrezygnowałem po tym, bo słyszałem, że coś silnik hałasuje, a chciałem jeszcze na kołach wrócić po prostu do Zielonej Góry. Przyszła zima, dostałem pod choinkę kierownicę sportową do samochodu i wtedy gdzieś w głowie pojawił się pomysł, żeby spróbować jazdy na torze.
Zacząłem rozmawiać bardziej z osobami, które już brały w tym udział, jak miałem samochody przygotowane, jak i ze swoim stroicielem, który mi turbowstęp nie wystroił. Mówię, że ten zestaw kompletnie się nie nadaje pod jazdę torową, że to jest dobre, żeby raz gdzieś na prostej wcisnąć i żeby była ta moc, ale przy dłuższej jeździe po prostu wszystko by się przegrzewało, wszystko by puchło i by to po prostu nie wytrzymało. I po prostu była szybka decyzja, demontujemy turbo, kosztem wiadomo mniejszej mocy, ale większej frajdy z jazdy. No i rzeczywiście, po demontażu pierwszym takim eventem, gdzie się udałem, to był zlot Mazdy na torze Poznań. No i ja wziąłem udział w mojej próbie sprawnościowej na torze kartingowym. No i to takie było typowo rozrywkowe, a spróbuję zobaczyć, jak się jeździ. No i udało się wtedy zdobyć pierwsze miejsce. No i apetyt zaczął rosnąć w miarę jedzenia. Samochód zaczął przechodzić szereg modyfikacji. Przede wszystkim było postawione na odchudzenie go jak najbardziej. Wtedy to było tak naprawdę darmowe modyfikacje, a najwięcej można było zyskać, szczególnie, że bardzo mały silnik, bardzo mała moc, więc każdy kilogram robi naprawdę różnicę. Przygotowanie hamulców, mieszanka z różnych samochodów. To była Honda CR-V, jakiś inny model Civica, tarcze w ogóle z innego samochodu, z MG. No i z biegiem czasu później zawieszenie, gwintowane, usztywnione stabilizatory. Moc była na samym końcu i chciałem jak najwięcej tak naprawdę wcisnąć z tego, co miałem. Zacząłem doceniać to, że mam mniej mocy, bo samochód więcej błędów wybaczał, miałem więcej czasu zawsze, żeby się zastanowić i szlifować swoje umiejętności. No i to też skutkowało tym, że dość często na ciasnych torach typu tor krzywa o wiele mocniejsze samochody nie dawały po prostu rady. Nie dawały rady, a to też ze względu na to, że tor jest bardzo techniczny. Te proste są tam też krótkie i owszem, da się zrobić o wiele lepszy czas z samochodem mocniejszym od tego, który ja posiadam, ale to też właśnie umiejętności i po prostu obeznanie się z samochodem. No i tak naprawdę stopniowo ulepszanie jeżdżenie sprawiło to, że ja ten samochód po prostu jestem z nim zżyty. Każda modyfikacja, dokładnie czuję, co potrzeba temu samochodowi i co ja potrzebuję w sobie poprawić. Plany na ten sezon to jest jeszcze przygotowanie samochodu, głównie hamulce, bo przyjadę 2, góra 3 okrążenia pełnym ogniem i po prostu przód już odmawia posłuszeństwa, czuć spalone klocki w środku. Kolejna rzecz to jeszcze zejście z wagi. To tutaj od narzeczonej dostałem w prezencie maskę z laminatu. Jak wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze samochód zejdzie z wagi około 30 kg. Będzie gotowy, jest taki plan, że był gotowy na pierwszy wjazd na tor Poznań. Będzie wspomagana również klatka bezpieczeństwa, bo jednak takie obiekty jak tor Poznań, większe prędkości, opona też typowo już wyścigowa, mniej błędów wybacza i oby ta klatka się nie przydała, ale bezpieczeństwo tak naprawdę przede wszystkim. Zobaczymy, jak to jeszcze wszystko w sezonie wyjdzie. Na pewno chciałbym go przejechać bezawaryjnie, ale wiadomo, różnie bywa, dlatego też już jestem przygotowany na sezon i mam 2 silniki w zapasie kupione. Silnik, tak naprawdę cały jeden goły silnik to jest koszt 100 zł, który nie trzeba nic już więcej inwestować. Silniki są zdrowe, nie biorą oleju. To tutaj też pozdrawiam wszystkich miłośników, głównie marki, którzy mówią, że nieopłacalne są te silniki, że lepiej robić swap na coś większego. No to ja od razu tutaj ruszam z pytaniem, dlaczego się nie opłaca, skoro mogę konkurować z silnikami, ze swapami za 20-25 tysięcy złotych. A ja mam silnik za 100 zł i jak będzie jakaś awaria, to nie jestem uziemiony na resztę sezonu, bo po prostu nie ma funduszy. Tylko jadę na pierwszy lepszy złom, biorę silnik, nawet się nie zastanawiam, co jest w środku, wkładam go i on jeździ przez kolejne 4 lata, tak jak jest w przypadku tego silnika. To jest silnik, który kupiłem na złomie za 150 zł, a już jeździ 4. rok. I tak naprawdę to uważam za takie największe osiągnięcia, nie te wszystkie powiedzmy puchary czy dyplomy, które się zdobyło, tylko sam fakt takiej walki, że jest ta radość, że mogę ścigać się z o wiele szybszymi. Plany na przyszłość to jest, żeby ten samochód po prostu został jak najdłużej. Z mocą nie planuję gdzieś tam w odległej przyszłości jakichś swapów na coś większego, mocniejszego, tylko zostać przy tym, co jest pojemnościowo. Dużo ludzi mówi, że mógłbym pójść gdzieś dalej, że będzie więcej frajdy z większego silnika. Owszem, może i by było więcej frajdy, więcej mocy, ale najpierw się nauczę jeździć na tym, co mam. I tutaj jeszcze jest pole do popisu, jeżeli chodzi o wzmocnienie tego silnika, żeby miał jeszcze więcej mocy. A tak jak powiedziałem, no, nie sztuką jest zrobić swap na jakiś 2-litrowy silnik 300-konny i nie potrafić tym jeździć, nie wykorzystać nawet 50% jego potencjału, a dla mnie ważniejszym jest, żeby wykorzystać to, co się ma i żeby dać z tego wszystko i myślę, że to widać po osiągnięciach, po wynikach.
wystąpienia publiczne, Boże. Przez ten roczną kwarantannę w sumie w pracy też nie ten. Masakra, ciężej teraz się tak obco człowiek czuje, nie? A wcześniej było tak, no.